Świat jest pełen nierozwikłanych zagadek. Dzięki odkryciom dokonywanym przez archeologów możemy jednak dowiedzieć się nieco więcej o naszej przeszłości. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka kolejnych niesamowitych odkryć. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli odcinek się podoba, i subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Hełm Hallaton został nazwany na cześć miejsca, w którym został znaleziony w 2000 roku, czyli stanowisk archeologicznych niedaleko Hallaton w hrabstwie Leicestershire. Zdobione nakrycie głowy, wykonane z żelaza, jest rzymskim hełmem paradnym. Kiedyś było powlekane srebrem ze złotymi dodatkami w kształcie liści na wykończeniach. Zespół specjalistów, który przeszukiwał teren, wywnioskował, że był to grobowiec z epoki żelaza. Po niemal dekadzie starannej konserwacji i renowacji został wystawiony na widok publiczny w brytyjskim muzeum. Gdy znaleziono hełm, był rozbity na kawałki i zardzewiały, ale nigdy byś tak nie pomyślał, patrząc na niego obecnie. Biorąc pod uwagę złożoność projektu, jest bardziej prawdopodobne, że był używany na różnego rodzaju uroczystościach i pokazach, a nie podczas bitew. Ale jest równie prawdopodobne, że został zabrany przez starożytnych Brytów, którzy walczyli u boku sił rzymskich podczas podbicia Brytanii. Innymi słowy, mógł należeć do zdrajcy. Nasze następne znalezisko pochodzi z Niemiec, gdzie 19-letni stażysta Nico Kallmann, który pracował na swoich pierwszych wykopaliskach, dokonał odkrycia życia. Był częścią drużyny badającej starożytny cmentarz na zachodzie kraju w miejscowości Haltern am See. 2000 lat temu znajdował się tam rzymski obóz wojskowy, a jeden z żołnierzy tam stacjonujących został złożony do grobu ze wspaniałym złotym sztyletem, który po tylu latach znalazł Nico. Gdy został wydobyty, cały czas znajdował się w pochwie, ale była tak zardzewiała, że wyglądała trochę jak panierka z kurczaka, której nie chciałbyś zjeść. Zabezpieczenie i renowacja broni zajęły zespołowi specjalistów wiele miesięcy, ale gdy zakończyli pracę, ich oczom ukazał się niesamowity widok. Idealnie zabezpieczona pochwa jest udekorowana kamieniami szlachetnymi, a broń jest w nienaruszonym stanie. Wiele innych rzymskich broni znaleziono w tym miejscu, ale żadna z nich nie była w tak dobrym stanie jak ta. Bettina Tremel, która podczas wykopalisk zajmowała stanowisko starszego archeologa, stwierdziła, że odkrycie takie jak to prawie nigdy się nie zdarza, a jeśli się już wydarzy, jest uznawane niemal za cud. Baśń o tisulskiej księżniczce została owiana taką tajemnicą, że stała się mitem, a znalezienie jakichkolwiek szczegółów na jej temat jest trudne. We wrześniu 1969 roku górnicy pracujący w wiosce o nazwie Rżawczyk na głębokości kilkudziesięciu metrów trafili na marmurowy sarkofag. Nie wiedzieli wtedy, że odkryli największą zagadkę w historii Syberii. Sarkofag był pokryty dziwnymi znakami, a trumna wciąż idealnie zapieczętowana. Jej istnienie jest nieprawdopodobne. Nigdy nie znaleziono zadowalającego wytłumaczenia, a z czasem wokół sarkofagu powstawały kolejne legendy. Niektórzy mówią, że został otwarty, a w środku znajdowało się idealnie zachowane ciało młodej, pięknej, blondwłosej i niebieskookiej kobiety zanurzone w różowo-niebieskim, krystalicznie przejrzystym płynie. Górnicy nie zabezpieczyli znaleziska i wkrótce cała wioska zbiegła się na miejsce zdarzenia. Każdy chciał zobaczyć z bliska niesamowite znalezisko, a opowieści mieszkańców o cudzie rozchodziły się w błyskawicznym tempie. Mniej więcej dobę później, wczesnym rankiem, we wsi pojawiła się milicja, straż pożarna, wojsko i tajemniczy funkcjonariusze w czarnych ubraniach. Natychmiast nakazano rozejść się gapiom, a miejsce odkrycia uznano za skażone. Władze zapieczętowały sarkofag i poddały kwarantannie wszystkich, którzy go dotykali. Podobno artefakt znajduje się w Moskwie w jednym z tajnych instytutów badawczych i do tej pory naukowcy pracują nad rozwikłaniem zagadki tajemniczego fenomenu. Być może od jakiegoś czasu wiadomo, kim jest tisulska księżniczka, jednak ludzkość nie jest jeszcze gotowa na poznanie prawdy.
Około 19 km na południowy zachód od miasta Cajamarca w Peru można znaleźć tajemnicze miejsce o nazwie Cumbe Mayo. Starożytna budowla z kamienia, najprawdopodobniej akwedukt, rozciąga się przez 8 km i podejrzewa się, że została zbudowana przez cywilizację wcześniejszą niż inkaska o jakieś 3,5 tysiąca lat. Jest nieco prymitywny, ale świetnie wyposażony, by spełniać swoje zadanie – zbierać wodę i przekierowywać ją do Pacyfiku. Być może jest to nawet najstarsza konstrukcja zbudowana przez człowieka w całej Ameryce Południowej. W różnych punktach 8-kilometrowej budowli znajdują się petroglify i inne rzeźbienia, ale nie da się ich odczytać bez dodatkowych informacji, ale nawet nie wiemy, gdzie ich szukać. Zygzakowate wzory wydrążone w kamieniach prawdopodobnie zostały wykonane, by zwolnić bieg wody w dół przy jednoczesnym jej filtrowaniu i oczyszczaniu, by była zdatna do picia i mycia. Gdybyśmy wiedzieli, kto zbudował te konstrukcje i co się z nimi stało, znaleźlibyśmy więcej odpowiedzi. Ale na razie trzeba to uznać za niepodobną do niczego w pobliżu anomalię. Jeśli lubisz ważne artefakty historyczne, ten powinien Ci się spodobać. To tajemnicze mohickie przedstawienie iguany jako towarzyszki dla Boga Nieba pomarszczonej twarzy. To trochę długa nazwa, ale wtedy iguana była bardzo ważnym symbolem w mitach i legendach ludu Mohica, a bóstwo pomarszczona twarz miało ich chronić. Były zatem często przedstawiane razem w sztuce i ceramice. Około 2000 lat temu lud Mohica rządził północnymi terenami dzisiejszego Peru. Na swoim terytorium budowali piramidy z suszonej cegły i akwedukty. Byli zaawansowanymi rzemieślnikami, używającymi metalu i jubilerami, ale nie mieli języka pisanego. Zostawili po sobie niewiele, co pozwoliłoby nam dowiedzieć się więcej o nich lub ich kulturze. Na tej rzeźbie i innych jej podobnych iguana jest zawsze przedstawiona podczas obserwacji pomarszczonej twarzy, zamiast odwrócić się do niego plecami. Czasami na głowie ma sępa jako fryzurę. Możliwe, że iguana była sama w sobie bóstwem. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę jaszczurek żyjących w tamtych czasach na terenie dzisiejszego Peru, jest to mało prawdopodobne. Dobrze byłoby, gdybyśmy znaleźli lepsze imię dla bóstwa niż pomarszczona twarz. Zostajemy jeszcze chwilę w Peru, ponieważ cały kraj pokryty jest starożytnymi i trudnymi do wytłumaczenia cudami. Jako kolejny przykład można podać pewne miejsce niedaleko Cusco. Jest tak samo ważne pod względem historycznym jak Machu Picchu. Nazwę można przetłumaczyć jako miejsce księżycowej skały, ale nie daje to całkowitego wyjaśnienia tego, co tam znajdziesz. Nie wiemy, kto stworzył te wzory w kształcie półksiężyców, ale możemy powiedzieć, że nie byli to Inkowie. Byli bardzo doświadczeni w pracy z kamieniem, ale nie aż tak. Jest bardziej prawdopodobne, że był to lud Hanan Pacha, ale to tylko przypuszczenie. Nigdy nie będziemy pewni, czy rzeźba ma lub miała swoje zastosowanie. Prawdopodobnie był to megalityczny kalendarz słoneczny wykorzystywany w obrzędach oraz do zapewnienia cichego i świętego miejsca do medytacji i zadumy. Wykończenie po tysiącach lat wciąż jest gładkie. Jak zostało zrobione? Nie mamy pojęcia. Imperium Rzymskie obejmowało swoim zasięgiem większość terytoriów dzisiejszej współczesnej Europy, ale niewiele państw prosperowało lepiej pod rządami Rzymian niż starożytna Brytania. Brytowie pewnie nie cieszyli się rzymskim podbojem, ale dostali w zamian wiele wspaniałych dróg, obiektów i budowli. Londyn pod rządami Rzymian był kwitnącym miastem targowym, a pod ziemią angielskiej stolicy wciąż znajdują się tysiące rzymskich artefaktów, które czekają na odnalezienie. W połowie 2016 roku archeologiczny świat był podekscytowany zestawem odręcznie pisanych dokumentów sprzed 2000 lat, który został znaleziony w londyńskim błocie. Za odkrycie musimy podziękować robotnikom, którzy dokonali go podczas budowy fundamentów pod główną siedzibę Bloomberg. Do tej pory wydobyto ponad 400 drewnianych tabliczek, które zawierają odniesienia do nowych praw, pokwitowania za dowóz jedzenia i wina oraz skrypt dłużny jednego wyzwoleńca do drugiego, który obiecał, że spłaci dług o wartości 105 denarów.
To musi być najstarszy tego typu zapis na świecie. Zastanawiamy się, czy dług został kiedykolwiek uregulowany. Na tym kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie udostępnić go dalej i napisać w komentarzu, co myślicie o tych niesamowitych odkryciach. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.